Seks dobry wszystkim. Seks dobry wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o luce orgazmicznej. Ach, jak to brzmi. Luka orgazmiczna. Co to jest luka? Luka, wiadomo, taka piosenka Suzanne Vega, My Name is Luka, pamiętacie? Świetna piosenka. W każdym razie, słuchajcie, luka to jest dziura, coś, co rozdziela, pusta przestrzeń, która rozdziela dwa zjawiska albo przedmioty, która rozdziela bardzo wyraźnie, wskazuje wielką różnicę, wskazuje, że jakaś rzecz nie dogania do drugiej. Luka orgazmiczna to takie zjawisko, które zostało szeroko opisane w literaturze specjalistycznej i w prasie specjalistycznej, w badaniach, nawet zrobiono badania na bardzo na bardzo dużą ilość osób. Tutaj umieszczę informacje, ile osób przebadano, w jakim wieku, gdzie i kiedy. Tu wszystko jest. Możecie sobie zatrzymać i przeczytać. Luka orgazmiczna to sytuacja, czy też zjawisko, w której okazuje się, że jest znacząca różnica pomiędzy przeżywaniem orgazmu przez kobiety i mężczyzn. Kobiety, to znaczy, jakby nie wchodząc w dylematy genderowe, chodzi tutaj po prostu o osoby, które uprawiając seks heteronormatywny, mężczyźni i kobiety razem, w jaki sposób przeżywają orgazmy, w jaki sposób przeżywają rozkosz, w jakim procencie przeżywają rozkosz. Przez wiele lat, od początku, kiedy seksuologia się rozwijała i formowała, można powiedzieć, nauki seksuologiczne się stworzyły, cała ta nauka była zdominowana przez mężczyzn. Z naturalnie oczywistych względów. To były czasy, czy też nadal z tym trochę walczymy, ale były czasy, w których mężczyźni dominowali pole nauki, kobiety nie mogły ani się uczyć, ani prowadzić badań, ani specjalnie, nie wiem, nawet oficjalnie brać udziału w badaniach. Ogólnie było to bardzo menocentryczne, mężczyznocentryczne, cała ta działka, i ona też spowodowała, że interpretowano różne zjawiska związane z seksualnością, przeżywaniem rozkoszy w taki sposób, jak to mężczyźni przeżywają. Zwłaszcza, że jak się okazało, kiedy kobiety naukowczynie wzięły się za tą działkę, to wyniki badań się nagle zrobiły trochę inne. Nagle się okazało, że interpretacja tych wyników po oczywiście przyłożeniu doświadczeń tych kobiet jako kobiet i jakby wglądzie w to z tej perspektywy zmieniło zupełnie wynik tego badania. I całkiem inaczej wygląda już teraz teorie dotyczące orgazmowania, teorie dotyczące jakby opisane, bo tu mówimy o opisanych, tak? O opisanych w sposobie, w jaki sposób kobiety, mężczyźni orgazmują, jak przeżywają rozkosz, jak narasta podniecenie, kiedy się pojawia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wyniknęło z tego, że wreszcie kobiety wzięły się za te badania i zinterpretowały to w taki sposób, w jaki kobiety to przeżywają, czyli mogły swoją perspektywę tam dać, a nie kopiować tego, co robią mężczyźni, czyli tak jak mężczyźni to przeżywają. Więc dużo się zmienia w tej dziedzinie, idzie to w dobrym kierunku, bo zaczynamy to lepiej rozumieć. A przede wszystkim nie zmuszamy kobiet do przeżywania tego w taki sposób jak mężczyźni. B. Dajemy narzędzia, mając tą wiedzę, dajemy narzędzia sobie, kobietom, do tego, żeby móc przeżywać rozkosz jeszcze bardziej. Statystyki, które przytoczyłam dotyczące luki orgazmicznej, czyli tego, że zaledwie 60% kobiet przeżywa orgazmy ze swoimi partnerami zawsze, a 95% mężczyzn przeżywa orgazmy zawsze ze swoimi partnerkami, świadczy o tym, że ogrom kobiet
ogrom kobiet jest w tym zakresie zaniedbywanych lub się w tym zakresie zaniedbuje. To znaczy, mówię zaniedbywanych i zaniedbuje, bo oczywiście rozkosz w seksie i przyjemność, z jednej strony każdy z nas jest odpowiedzialny za naszą własną przyjemność, z drugiej strony to jest taka wspólna odpowiedzialność, można powiedzieć, ponieważ razem dokonujemy pewnych decyzji w łóżku, co teraz zrobimy, jak teraz zrobimy, dynamika się zmienia, czasem jedna osoba dominuje, czasem druga i też ze względu na to, że mamy nałożone różne kalki kulturowe, społeczne, popkulturowe, naoglądamy się filmów, nieważne jakich, oczywiście ja zawsze mówię, że mężczyźni do tej pory, teraz się to zmienia, ale mężczyźni przez lata oglądali filmy pornograficzne, kobiety oglądały filmy romantyczne, efekt był ten sam, czyli po prostu nie mieli obydwoje pojęcia, jak to powinno działać w życiu realnym. No i nakładamy przez te wszystkie kalki, przez to, co oglądamy i czym nasiąkamy, jakby wkładamy to do łóżka ze sobą. To, co mamy w głowie, dlatego dobrze jest mówić o tym, że seks jest w głowie, bo to, jak nasiąkamy, jakie mamy wyobrażenia o seksie, spowoduje to, jak będziemy się w tym seksie zachowywać, czuć, funkcjonować. Czy to jest jasne? Mam nadzieję, że to jest jasne. Dla mnie to jest jasne. Więc to się powoli zmienia na szczęście, bo zaczynam o tym dużo mówić, ale nadal 60%. Strasznie mało. 40%, prawie połowa kobiet, które spotykacie w sklepie, na ulicy, na poczcie, w smutnej kolejce, na uczelni, tam gdzie siedzimy, prawie połowa nie przeżywa ze swoimi partnerami orgazmu. Jak? Nie, że w ogóle, ale że za każdym razem. Można, praktycznie za każdym razem, chyba że faktycznie dzieją się takie rzeczy, że nie sposób, ale wierzcie mi, można za każdym razem. Wystarczy znać dobrze swoją fizjologię, sposób, w jaki przeżywamy tą rozkosz, komunikować się dobrze z partnerem, żeby rozmawiać o tym, i wreszcie, żeby dobrze to robić, tak? Bo jeżeli partner nam sprawia rozkosz i przyjemność, to dobrze by było, żeby on wiedział, jak to zrobić. Więc naszą rolą jest pomóc mu, pokazać, opowiedzieć. Wiecie, nie chodzi wcale o to, i to w dwie strony idzie, nie chodzi o to, żeby usiąść i zacząć sobie, wiesz, robisz to źle, robisz to nie tak, inaczej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby naprowadzić, pokazać, znaleźć te momenty, kiedy było miło i je powtarzać. Po prostu tak to robić. W ten sposób funkcjonować. Ta edukacja jest bardzo ważna, ponieważ też życie seksualne w naszym życiu pełni istotną funkcję. Jeśli mamy niskie libido i niższe potrzeby seksualne, też jest dobrze o tym wiedzieć, bo angażujemy się w seks, jeśli nie mamy potrzeb seksualnych, jeśli nie odczuwamy przyjemności, angażujemy się w seks, to nadal będziemy czuć brak satysfakcji życia seksualnego, mimo że on jest. Satysfakcji nie będzie, ponieważ nie ma przyjemności. Nie spełnia to tej podstawowej funkcji dawania nam tej przyjemności. Oczywiście są inne funkcje seksu, budowanie relacji, poczucie bezpieczeństwa, poprawianie samooceny swojej lub i partnera naturalnie. Różne powody są, dla których ludzie uprawiają seks. Uprawiają seks, bo na przykład tak należy, uprawiają seks, bo mają święty spokój, uprawiają seks, bo nie mają innego pomysłu na wspólne spędzanie czasu. Są różne powody, dla których ludzie uprawiają seks, ale jedną z podstawowych funkcji seks powinien zaspokajać nasze libido, nasze pożądanie i powinniśmy z niego korzystać dokładnie w tych momentach, kiedy czujemy to pożądanie, że pożądanie powinno być zaspokojone. Czasem właśnie to wtórne pożądanie seksualne wynika z tego, że angażujemy się wcześniej w jakąś aktywność, flirtujemy, rozmawiamy, mówimy sobie, że się sobie podobamy, nie? I zaczyna się coś fajnego dziać między partnerami i wtedy to wtórne pożądanie. O wtórnym pożądaniu seksualnym zrobię oddzielny film. Już wcześniej robiłam, ale teraz zrobię szczególnie jeszcze raz, bo taką podjęłam decyzję. Tak czy inaczej, luka orgazmiczna istnieje. Luka orgazmiczna jest pewnym problemem, dlatego że kobiety nie przeżywają rozkoszy, nie żyją pełnią życia seksualnego,
Tym samym być może z tego powodu odsuwają się od swoich partnerów. Oni natomiast wtedy są zrozpaczeni, że coś dzieje się nie tak i zaczynają szukać, co się dzieje. I też przeżywają frustrację. Wszyscy przeżywają frustrację. Kobiety, bo nie przeżywają rozkoszy, mężczyźni, bo potem nie dostają tej rozkoszy. Wszyscy w jakiś sposób przeżywamy tę frustrację. Więc żeby ich nie było, żeby to wszystko było płynne i żebyśmy do późnej starości cieszyli się pełnią satysfakcji życia w związku, powinniśmy się edukować, uczyć i wiedzieć, że takie problemy istnieją. Luka orgazmiczna spowodowana jest przez wiele czynników. Jednym z nich prawdopodobnie jest to, że na przykład partnerzy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, nie wiedzą do końca, jak działa przyjemność kobieca, jak funkcjonuje łechtaczka, co dokładnie trzeba robić, żeby ona zadziałała i żeby orgazm był. Czyli ten czas, techniki nie są w ogóle dostosowane do potrzeb danej osoby. Druga sprawa to są rzeczy, które przeszkadzają w przeżywaniu orgazmu. To są czynniki zewnętrzne. Czynniki zewnętrzne, które przeszkadzają w przeżywaniu orgazmu, to jest stres, to jest złe samopoczucie, to jest wreszcie niska samoocena, brak pewności, że jesteśmy atrakcyjni, że się podobamy. Powodów może być wiele, dla których tak się dzieje. Możemy po prostu być wychowani w takim przekonaniu, dorastać w takim przekonaniu, że jesteśmy nie dość atrakcyjni. Możemy słyszeć coś od partnera, co powoduje, że będziemy się zamykać i blokować. Wtedy nie będzie już fajnego seksu, bo się będziemy blokować w tym lęku, że coś jest nie tak z nami. Może to być wreszcie to, że na przykład spędzamy zbyt dużo czasu, karmimy się zbyt intensywnie treściami, które powodują, że się porównujemy do kogoś, kto jest zupełnie inny od nas. I kiedy się porównujemy, siłą rzeczy też będziemy bardzo się czuć źle ze sobą. No bo zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie wyglądał w naszych oczach atrakcyjniej, piękniej, bardziej sexy. Nie myślimy o tym, że my możemy być sexy dla naszego partnera, bo w końcu dlatego z nami jest, czy partnerki, bo myślimy, że tam ktoś jest bardziej sexy. Rozumiemy? To może powodować, że ten orgazm nie pojawi się. No i wreszcie trzeci, nie komunikujemy się, bo to, że partner czegoś nie robi, to znaczy ja dopuszczam możliwość taką, że my możemy komunikować, a partner nie będzie nas słuchał. Oczywiście mnóstwo takich sytuacji widziałam w życiu, słyszałam, spotkałam się z mnóstwem komentarzy strony męskiej, gdzie absolutnie nie jest przyjmowana opcja, że oni czegoś nie wiedzą. To jest bardzo szkodliwe, drodzy panowie. Drogie panie też, bo panie też uważają, że mężczyźni powinni wiedzieć. Należy ze sobą się komunikować, należy sobie mówić, należy sobie wyjaśniać, należy sobie pokazywać rzeczy. I tylko wtedy i tylko wtedy będziemy się dobrze funkcjonować i dobrze komunikować w seksie. Jeśli chodzi o komunikację w seksie, to o tym też na pewno zrobię oddzielny materiał. Być może zrobimy to z Alkiem, spróbujemy znaleźć jakieś metody komunikowania z partnerem różnych potrzeb, żebyśmy sobie to razem łatwiej wypracowali. Więc to jest trzeci. I to tyle. To są powody, dla których powstaje luka orgazmiczna. Nie ma powodów fizjologicznych ku temu. Nie jest tak, że kobiety nie są zdolne do przeżywania orgazmu. Nie jest tak, że seks partnerski nie ma szans doprowadzić nas do orgazmu. No nie ma. To są bardzo rzadkie sytuacje, kiedy, nie wiem, jesteśmy seksualni, nie odczuwamy pociągu fizycznego do partnera lub partnerki. No jest to możliwe, ale w zasadzie w większości sytuacji, kiedy już lądujemy ze sobą razem, fizjologicznie nie ma żadnych powodów, dla których mielibyśmy mieć problem z przeżywaniem orgazmu. Miałybyśmy jako kobiety w związku heteroseksualnym mieć taki problem. Halo, dzień dobry, tu Ania edytująca.
Oczywiście mówiąc to nie oznacza, że ignoruję sytuacje, w których faktycznie są medyczne powody, dla których mamy problem z osiąganiem orgazmu i mamy problem ze swoim libido. Jeśli czujecie, że w jakikolwiek sposób wyczerpaliście wszystkie logiczne powody i argumenty, dla których powinno być dobrze, a nie jest, zawsze dobrym pomysłem jest udać się do specjalisty, do seksuologa, który może nas nakierować na odpowiednie leczenie i wskazać, co jest trudnością, żebyśmy mogli sobie z nią poradzić. Dziękuję za uwagę. Więc ta luka seksualna jest i skomplikowana, i nieskomplikowana, szczerze mówiąc. Teraz, co można zrobić, żeby tę lukę seksualną zabudować, żeby wyrównać, żeby nie było tej dysproporcji pomiędzy przyjemnością jednego partnera i drugiego? Jest mnóstwo. Zacznijmy w ogóle od tego, skąd się wzięły, nie? Co jest powodem? Przede wszystkim musimy zacząć się komunikować, rozmawiać o seksie, rozmawiać o przyjemności, rozmawiać, co mi sprawia przyjemności więcej, co trochę mniej, co jestem w stanie zrobić dla Ciebie, co Ty jesteś w stanie zrobić dla mnie, co jesteśmy w stanie zrobić dla siebie razem, czego nie, w jakim zakresie. Przecież to są rzeczy, o których można rozmawiać. Można jakoś tak to się dogadać i powolutku zacząć o tym fajnie rozmawiać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli stres, cierpienie, frustracja powoduje, że mamy problem z przeżywaniem orgazmu, dobrze by było zająć się tym stresem, cierpieniem, zająć się tym oddzielnie, żeby później naprawić życie seksualne. To polecam od razu. Wypisuję Wam karteczkę, skierowanie do terapeuty. Warto, polecam, zawsze i wszędzie. Anna, seks dobry wszystkim. Jest. Trzecie. Techniki. Warto uczyć się technik seksualnych. Rozwijać swoje kompetencje. Zajrzeć do fachowej literatury. Jest mnóstwo poradników, które pokazują, jak dokładnie, co możemy zrobić, jak możemy się pieścić, jak możemy się głaskać i sprawiać sobie przyjemność. Możemy sięgnąć po akcesoria erotyczne. Naprawdę. Wszelkiej maści. To mogą być żele stymulujące, jakieś olejki specjalistyczne do masażu intymnego. To mogą być wreszcie wibratory i stymulatory, na przykład łechtaczkowe, które będziemy używać w trakcie gry wstępnej, w trakcie stosunku. To są rzeczy, które spowodują, że odważymy się zrobić rzeczy przyjemne partnerowi, partnerce, sprawić mu jej przyjemność, rzeczywiście obserwując tą przyjemność z boku, będąc sprawcą tej przyjemności, bo de facto jeśli to my będziemy robić, to my będziemy sprawcą tej przyjemności, będziemy współuczestnikiem tej przyjemności. Więc akcesoria erotyczne świetnie rozwiązują ten problem, świetnie wypełniają tę lukę orgasmiczną i powodują, że seks jest zawsze satysfakcjonujący, zawsze fajny i zawsze zabawny. Dodajemy zabawki, słuchajcie, dorośli nie bawią się zabawkami. Zabawki dorosłych to alkohol, papieroski i samochody śmierdzące spalinami. To są zabawki dorosłych. Chyba że inne samochody też, ale powiedzmy. Dorośli zapominają, że zabawki to też mogą być zabawki, gadżety, przedmioty, które dają nam przyjemność, wibrują, są kolorowe, są piękne. Z tego powodu warto troszeczkę zwrócić łaskawszy wzrok na akcesoria erotyczne, dobrać takie, które nam będą pasować, które nie będą, wiecie, każdy ma swoje wartości, które reprezentuje, tak, granice, które ma. Wierzcie mi, że wśród akcesoriów erotycznych znajdzie się coś dla każdego. Każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego, jakie reprezentuje wartości, jakie reprezentuje wierzenia, jakie reprezentuje poglądy. Znajdzie dla siebie coś, co
wspomoże przyjemność, poprawi samopoczucie, podniesie trochę te emocje na taki fajny poziom i spowoduje, że ten seks będzie przyjemniejszy i bardziej zabawny, i bardziej wyzwolony, i bardziej swobodny, niecierpiętniczy, tak? Więc akcesoria erotyczne tak, znajdźcie takie, które do Was będą przemawiały, do Was będą pasowały. Przejrzyjcie wszystkie kategorie w sklepach erotycznych, na stronach internetowych. Odwiedźcie sklep erotyczny stacjonarny. Pooglądajcie wszystko. Popatrzcie, co tam jest, co jeszcze mogłoby Wam zawrócić w głowie. To nie musi być zaraz, wiecie, wielki wibrator w tradycyjnym kształcie i nietradycyjnym rozmiarze. To może być zupełnie coś innego. Więc znajdźcie coś dla siebie. No i wreszcie ostatnia rzecz chodzi o to oczywiście kulturowe aspekty przekonań o seksie, które w nas siedzą. Pamiętajcie, że wszelkie kulturowe reprezentacje seksualności, nieważne czy to jest film pornograficzny, czy to jest film romantyczny, w którym kochankowie się długo nie widzieli i wreszcie mogą się kochać i wszystko im idzie pięknie, że to są jakieś fantazje, jakieś takie rzeczy. To są tylko obrazy, które mają nas poruszać emocjonalnie, seksualnie, mają pobudzać naszą wyobraźnię. Są też takie obrazy, jeśli mówimy na przykład o marketingu, o sprzedaży, są też takie, które mają nas wpędzać w poczucie skrępowania, w poczucie winy, w przekonanie, że coś jest z nami nie tak, po to, żebyśmy poszli, kupili coś, tak? Żebyśmy kupili jakieś tabletki na porost penisa, chociaż takich nie ma, nie wierzcie w to. Żebyśmy kupili kolejny pakiet, nie wiem, odchudzający, albo żebyśmy kupili sobie bieliznę od Kim Kardashian od kolan do szyi, żeby po prostu ściskała nas tam, gdzie trzeba. I w związku z tym, że nosimy taką bieliznę, no to już nie możemy się rozebrać nago, no bo już to wszystko, wiecie, wystrzeli z tej bielizny. Wystrzeli. A jak wystrzeli, no to wiadomo. Ograniczajcie, filtrujcie te informacje. Nie oglądajcie wszystkich social mediów. Nie oglądajcie wszystkich treści. Ucinajcie oglądanie tych rzeczy, takich, które Was będą cenzurować albo wpędzać w poczucie winy. Zacznijcie budować swoją wartość na tych rzeczach, co Wy robicie. Nie tych, co inni robią, jak inni Wam pokazują, jak należy to robić. Powiedziała pani, która właśnie mówi w filmie, co należy robić. Zachęcam Was do tworzenia własnych wartości w seksualności, własnych wartości też wobec siebie, własnych nowych przekonań na temat siebie, nie na podstawie tego, jak wypadacie w porównaniu z czymś, tylko na podstawie tego, jak Wy się czujecie, jak funkcjonujecie w interakcjach. W ten sposób. Starajcie się w ten sposób budować swoje doświadczenie realnie. Tu, w tym miejscu, gdzie jesteście. Przede wszystkim zbudujcie swoje doświadczenia na temat przyjemności, której przeżywacie. I w ogóle oddzielcie ją od tego, co chcą Wam zapodać sprzedawcy, co chcą Wam zapodać media. Oddzielcie to od tego, co Wy przeżywacie. To jest zupełnie inny świat. On nie ma związku ze sobą. Tamten ma Was do czegoś skłonić, przekonać, coś Wam wmówić. Ten dotyczy tylko Was. Ma spowodować, że będziecie czuć się pełniejsi, szczęśliwsi i bardziej zadowoleni. Jeśli te rzeczy, trochę zadbamy o te rzeczy, jest większa szansa, że ta luka orgazmiczna zniknie. I nie będzie się pomniejszać, aż dojdziemy do punktu, w którym wszyscy partnerzy równo przeżywają rozkosz. Bardzo bym chciała, żeby tak było, chociaż galopujący fundamentalizm w tylu częściach świata no, czasem mnie zniechęca do takiej nadziei. Miejmy nadzieję. Gdybyście mieli jakieś pytania bardziej konkretne, możecie śmiało wpisywać je w komentarzach. Możecie też wysłać je mailowo na maile podane na oficjalnej stronie seksdobrowszystkim.pl
Jeżeli będzie mail, jeżeli będą tam takie, wiecie, powtarzające się zapytania, to będę się starała odpowiadać. Mam wsparcie, nie tylko ja będę mogła odpowiadać, więc być może na część Waszych dylematów, zwłaszcza męskich, będzie odpowiadał mężczyzna, który będzie Wam mógł pomóc swoim doświadczeniem w tym zakresie. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę tego nad wyraz długiego filmu o luce orgazmicznej, czym jest, jak ją zminimalizować może i o czym warto pamiętać, kiedy kochamy się, uprawiamy seks, w ogóle angażujemy się w relację erotyczną z drugim lub trzecim człowiekiem. Pa!